Witam Was, kochani, w ten piękny, słoneczny, czwartkowe popołudnie. Dlaczego ja nie jestem teraz w pracy? Jest godzina 14. Normalnie byłam w pracy. Dlaczego nie? Właśnie już mówię. Wybieramy się do lekarza. I proszę bardzo, tu jest moja nowa przychodnia. Wygląda jak dosłownie apteka, ale zobaczymy, co nam powiedzą. Już wróciłam do domu, więc teraz jeszcze tylko szybko opowiem, dlaczego w ogóle byłam u lekarza. Z przeziębieniem zwłaszcza. Więc nie było mnie w pracy w środę i w czwartek wstałam rano. Myślałam, że pójdę do pracy, ale wciąż się bardzo źle czułam, więc nie poszłam. Napisałam mojej menadżerce i ona mi napisała w tym momencie, że skoro nie będzie mnie 2 dni w pracy, potrzebuję certyfikat medyczny. Taki certyfikat można dostać od po prostu takiego lekarza rodzinnego, jak jest w Polsce. Problem był taki, że ja tutaj nie byłam zarejestrowana do żadnego lekarza. Oczywiście mamy ubezpieczenie medyczne, także jakby w razie jakichkolwiek problemów to jakby jest spoko. No ale musiałam się zarejestrować do lekarza, więc zarejestrowałam się, bałam się, że nie będzie dostępnych terminów. Na szczęście były, więc poszłam do tego lekarza. Uwaga, trwało to 2 minuty maksymalnie. Pani mnie nawet nie spytała, co mi jest. Weszłam do gabinetu. Powiedziałam pani, że ogólnie to właśnie przyszłam po ten certyfikat. Pani powiedziała, dobrze, wydrukowała go, podpisała go, oddała mi go. A jeszcze tylko spytała, na jakie dni potrzebuję go, więc tak naprawdę mogłam sobie wybrać, że chcę go na tydzień, czy na ileś tam. Ale no cóż. Najlepsze jest to, że ja jak szłam do tego lekarza, to ja sobie myślałam, matko, a co jak on mi powie, że ja nie jestem wystarczająco chora, że ja powinnam była iść do pracy, że ja sobie coś wymyśliłam. Ja już naprawdę miałam wszystkie myśli w głowie. A pani nawet nie spytała, co mi jest. A teraz, skoro już wszystko wyjaśniłam, czas posprzątać dom, może w końcu wynieść ten karton, trzeba wymopować podłogę, poodkurzać, wszystko zrobić. Ja kocham sprzątać, także ja jestem bardzo zadowolona. W ogóle powiedzcie mi, czy to jest normalne, że ja mam 23 lata i ogólnie bardzo jaram się mopem. Patrzcie, to nie jest taki zwykły mop. To jest taki mop, że się tu go wkłada i się obraca on. I tam woda z niego wylatuje. Genialne! Ja wiem, że teraz są lepsze mopy, jakieś elektryczne, że się odkurza i mopuje wszystko naraz, w ogóle jeszcze śpiewa, ale na razie taki mop genialny. Teraz szybkie przetransportowanie z oddziału chorobowego do auta. Jest z nami Patryk. Przywitaj się. Przywitał się. Teraz zmierzamy na jedzenie. Jak widać, już jesteśmy ubrani, ponieważ dzisiaj jest wielka okazja, którą trzeba świętować. Są dzisiaj moje imieniny. Nie no, ogólnie żartuję. Tak naprawdę ktoś świętuje jeszcze imieniny? Mi przypomniała o moich imieninach moja mama. I co roku mi o nich przypomina. Ale uznałam, że nie ma co, po prostu trzeba każdą okazję trzeba święcić. Dlatego jedziemy na jedzenie właśnie. Święcić, dobrze. I jedziemy na jedzenie i to niezwykłe jedzenie, bo polskie jedzenie. I jest ku temu też powód, także nie jesteśmy tacy nudni, nie jedziemy znowu do polskiego miejsca, żeby tutaj pokazać na vloga. Jest ku temu powód. Powód jest taki, że wyobraźcie sobie, że jest tutaj polski klub i w piątki on się zamienia właśnie w restaurację, z tego co rozumiem. Jest to miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, po prostu jest on tam gdzieś na południu Brisbane. I okazało się, że ten klub, chyba właścicielem, czy jakoś tamtego, jest mąż mojej sąsiadki z miejsca, gdzie ja mieszkałam, zanim się wyprowadziłam do Gdyni. Czy świat może być mniejszy? Dojechaliśmy! Jeszcze w sumie nie patrzyłam, co tu jest do jedzenia, ale zobaczymy. O, są ludzie w środku. Nie ma miejsca. Falstart. Płacić można tylko gotówką, więc musimy znaleźć teraz bankomat. Patryk. Czujemy się jak w polskim serialu. Tada! Przyszły pierożki z ogóraskiem. Genialnie. Miałam z kapustą i grzybami. Patryk ma... Ruskie. Ukraińskie. Uwaga, będzie test pierogów na żywo. Nie mam statywu, wybaczcie, tak to będzie. Są gorące.
Dobre. Ale mama lepsze robi, żeby nie było. Jak twoje? Mega. Dobre. Jeszcze mamy pączki na deser. Bardzo dobre. Takie naprawdę drożdżowe, fajne. Magda Gessler by się nie coś tam robiła. Witamy Was bardzo serdecznie w sobotni poranek. Kangur buszuje w lodówce. Taki outfit mamy do śniadania w sobotę. Ja też mam taki, już pokazuję. Jak ktoś nie wie, to w tych właśnie onesie, to się nazywa po polsku, nie wiem. W tym właśnie przyjechaliśmy do Australii 4 miesiące temu. Teraz służy nam to jako ocieplacz na zimne poranki. Powiedzmy. No ja na tym. Tak, i puść jedną stopę tutaj też. No, okej. Teraz idziemy na miasto, więc czas się przebrać. Za 3, 2, 1. Tada! Mega nieustawiane. I szczególnie nie mówiłam na vlogu, ale teraz to jest mój sprzęt, którym jeżdżę do pracy. Proszę. Takie mamy na razie dla niego miejsce. Co jest niesamowite, stoi tutaj nieprzypięty, nic. Już 2 tygodnie i nic mu się nie dzieje. Tutaj mogłabym go wkładać, ale jest troszeczkę za ciężki, więc go po prostu stawiam tutaj. Patryk musi uważać przy parkowaniu. Ale tam mamy ogólnie takie miejsce, gdzie chować rowery, ale tam trzeba je już przywiązywać do czegoś. W sensie mieć jakieś zamknięcie, którego my jeszcze nie zakupiliśmy, więc na razie stoi sobie tutaj. Ale taka moja strzała, która mnie wozi do pracy. Dojechaliśmy już na spacer. U nas właśnie rozmawialiśmy, że nie ma zbytnio miejsc, gdzie wyjść na spacer. Trzeba zawsze gdzieś jechać, bo my najczęściej jak spacerujemy, to właśnie wokół tej rzeki. Dlatego to jest taki minus tego akurat, gdzie mieszkamy. A tutaj jest taka piękna dzielnica, widzicie? Mieszkania z widokiem na rzekę. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy to pokazujemy. Byliśmy tutaj dokładnie w walentynki. I właśnie też teraz zmierzamy w kierunku tej kafejki, w której byliśmy wtedy. Bardzo dobrze ją zapamiętaliśmy i postanowiliśmy, że tutaj wybierzemy się na spacer, by było bardzo ładnie i przyjemnie. Mamy kawę, teraz możemy rozpoczynać spacer na całego. Teraz zapraszamy Was na spacer z nami. Musisz iść bliżej mnie. Albo chociaż jakoś o tak, o. Teraz zapraszamy Was na spacer z nami. Uznaliśmy, że w sumie dużo już tutaj jesteśmy na tym kanale, dużo się pokazujemy, więc teraz opowiemy o pracy w Australii i mniej więcej też o naszej pracy, czym my się zajmujemy, co tutaj robimy w ogóle i ogólnie jak ją znaleźliśmy itd. itd. Proszę bardzo, Patryk, wypowiedz się, co robisz w pracy? Więc jestem full stack developerem, czyli programistą. Pracuję w firmie, gdzie piszę program do zarządzania treścią w serwisie internetowym. Pracujemy z firmami jak KFC i z różnymi lotniskami w Australii. Tak, więc po prostu Patryk jest deweloperem, pisze dużo na komputerku. Ja pracuję w administracji, HR, robię też bezpieczeństwo w tej firmie. Ogólnie firma zajmuje się, po prostu zatrudnia elektryków, a ja zajmuję się tym, żeby mieli oni łatwe życie, żeby mieli wszystkie treningi, żeby dostosowywali się do zasad bezpieczeństwa i wszystkiego. Także ogólnie robię wszystko w tej firmie. Takie są nasze prace właśnie w Australii. No i tak to byłoby z naszymi pracami. To jest tym, czym zajmuję się od poniedziałku do piątku. W soboty nagrywamy filmiki, z których nie zarabiamy. Jeżeli chodzi o pracę w Australii, jeżeli ktoś chciałby tu przyjechać i się zastanawiacie, ile na przykład można zarobić w barze, czy gdziekolwiek po prostu w takiej dorywczej pracy, to minimalna w Australii wzrosła akurat dzisiaj, tak? Dzisiaj wzrosła? Tak, dzisiaj wzrosła. Dzisiaj wzrosła z 21 coś tam dolarów na 23 dolary 23 centy, więc naprawdę
przystępnie, a średnia zarobków w Australii, oczywiście tu już chodzi o wszystkie prace, o jakichś tam lekarzy, po najniższą, to jest $80 000. Czyli ile złotówek? A właśnie, 217 000 złotych, tak. Co ciekawe jest to, że w Australii też jest taka jakby organizacja urzędowa, która decyduje na to, kto ile zarabia pod względem jaki pełni też zawód, więc jeżeli się pełni powiedzmy jakiś zawód, to oni decydują jaka jest minimalna twoja płaca i twój pracodawca nie ma prawa płacić mniej, nawet jeżeli jest to powyżej najniższej krajowej tak naprawdę oficjalnej. Więc tak, więc ta minimalna krajowa to jest taka, wiecie, bo to jeszcze zależy co ta organizacja powie, że dany zawód musi zarabiać. A jeżeli jeszcze chcecie jakąś ciekawostkę, to najlepiej zarabiające zawody w Australii to lekarze, ogólnie wszystko związane z medycyną, prawnicy, inżynierowie kopalni, tak. Także jeżeli któryś z tych zawodów wykonujecie, zapraszamy do Australii, na pewno się dorobicie. No a ogólnie opisując nasze doświadczenie pracy w Australii, naprawdę na razie nie możemy powiedzieć tak naprawdę nic złego, jeżeli chodzi i o płace, ponieważ zarabia się tu naprawdę bardzo dobrze, i o po prostu warunki w pracy, jakie są. Na przykład w moim przypadku tutaj jest mi dużo lepiej w samej pracy. Wybaczcie, jeżeli to ktoś ogląda z mojej byłej pracy. Jest po prostu luźniej, przyjemniej, jest taka po prostu fajna, luźna atmosfera, bo ludzie tutaj są po prostu luźniejsi. Zresztą tak samo jest u Patryka, tak? Tak, mamy bardzo łatwo, bardzo fajnie możemy sobie pracować w godzinach, w których tak naprawdę chcemy, tylko musimy być na spotkaniach. Jest naprawdę przyjemnie, bardzo luźno, więc naprawdę nie mam na co narzekać do tej pory. Tak, u mnie na pewno jedyny minus jaki mam, to taki, że moja poprzednia praca przez 2 lata pracowałam z domu. Teraz nawet nie mam takiej możliwości pracy z domu, muszę chodzić do biura, co ogólnie mi nie przeszkadza poza takimi wypadkami, jak na przykład teraz, jak byłam chora, to bym sobie pracowała z domu, a tak to musiałam brać dni wolnego, bo po prostu nie chciałam iść do biura zarażać ludzi. Ale tak, to jest taki jeden minus, który ma moja praca. Na pewno dużym plusem tutaj ogólnie pracy jest emerytura. Tak, emerytura. Pracodawca jest ogólnie zmuszony do płacenia 11% teraz Twoich zarobków rocznie do Twojej emerytury i możesz do tego dorzucić od siebie miesięcznie, powiedzmy, żeby odkładać składki, ale nie musisz. 11% to jest naprawdę super kwota i powiedziałbym, że chyba nawet jedna z najlepszych, jak czytałem gdziekolwiek. No to bardzo dobrze. Super. Tak, zdecydowanie duży plus. Zresztą każdy to tutaj chyba chwali. I to jest właśnie tak, że jak się szuka pracy, to jest od razu na ogłoszeniu napisane, że na przykład, jak jest na ogłoszeniu coś napisane, to jest na przykład, że zarabiasz tam tyle i tyle plus superannuation, co jest właśnie tą emeryturą. To jest duży plus. Jeszcze jakieś plusy, o których myślisz? Nie. Nie. No ogólnie poza tym to praca jak praca, normalnie jest. Chodzimy od poniedziałku do piątku do pracy i tyle. Z minusów właśnie u mnie to jedyna ta praca zdalna. Masz jakieś minusy swojej? Czyli to ogólnie jest tak, że w Australii mi się wydaje, nawet jak chodzi o pracę dla programistów, się przyjęło jednak w Europie, tak mi się wydaje, że dużo prac jest zdalnych. A tutaj bardziej pchają w stronę właśnie hybrydową, bo chcą, żeby drużyny się jakby spotykały, przychodziły do biura, pracowały razem, chociaż te 2 razy w tygodniu tak naprawdę. Ale oczywiście to zależy od pracodawcy, ale no tak na pewno jest, jak zauważyliśmy, jak szukaliśmy właśnie pracy. Tak, to prawda, bo nawet jak ja patrzyłam prace, te, które ja wykonuję w Anglii, bo wcześniej pracowałam w Anglii, to widać, jest duża różnica w Anglii, ilość tych ogłoszeń, które pozwalają na pracę z domu, albo chociaż w połowie pracy z domu, a tutaj jest ich naprawdę dużo mniej w porównaniu z Anglią. Także tak, zdecydowanie to jest taka duża różnica. Teraz jeszcze tylko chcieliśmy poradzić tak naprawdę, jak najłatwiej znaleźć pracę. Jest ku temu kilka wskazówek, które możemy zdecydowanie dać. Po pierwsze, oczywiście najważniejsze jest doświadczenie. Zdecydowanie my mieliśmy ten plus, że nasze doświadczenie było z Anglii, więc oni wiedzieli, że nasz angielski na pewno na jakimś poziomie jest. Ale jeżeli nie macie doświadczenia z Polski, no to z Anglii, no to nie martwcie się. Po prostu trzeba się upewnić, że wasze CV wygląda dobrze, że jest dobrze po angielsku napisane, ładnie napisane. Nie dawajcie zdjęcia do CV, bo to nie można tutaj. Nie jest to zalecane. Adres na CV, żeby był już stąd. Nie przyjmują adresów z Polski. Po prostu numer telefonu australijski, bo inaczej nawet nie będą się kontaktowali, nie będzie im się chciało. Tak, dokładnie.
i po prostu trzeba szukać i szukać, wysyłać CV. Bardzo są mile widziane, na przykład w takich pracach jak moja są bardzo mile widziane te cover letters, nie wiem jak to się nazywa w sumie, listy motywacyjne może? Coś takiego chyba. Bardzo są mile widziane, po prostu wtedy się odstaje z tłumu i wtedy jest większa szansa, że Cię pracodawca zauważy. I też bardzo dobrze się zapoznać z kilkoma rekruterami, którzy szukają dla Ciebie pracy i tak jakby się, że tak powiem, trochę z nimi nawet zaprzyjaźnić, bo oni wtedy będą bardziej zmotywowani, żeby znaleźć coś dla Ciebie, będą się kontaktowali z firmami, które nawet może nie szukają kogoś na ten moment, ale będą ich namawiali. Oni mają z tego pieniądze, Ty masz z tego pracę, każdy wygrywa. Dokładnie. Tak. I na pewno się nie poddawać, bo tak jak już mówiliśmy, Patryk chyba mówił w którymś samym filmiku, który on nagrywał, że nam to też zajęło miesiąc, żeby znaleźć tutaj pracę. Rowery jadą. Nam to zajęło miesiąc, żeby tutaj znaleźć pracę, ale nie można się poddawać, trzeba dalej próbować, dalej wysyłać te CV i w końcu coś się znajdzie. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień.